I witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj poświęcimy cały odcinek na komplet podstawowych pomiarów, jakie tutaj dokonujemy z radiotelefonami. Na warsztat wzięliśmy bardzo popularny ostatnio radiotelefon, uznawany pewnie za następcę Baofenga UV5R. Jest to Quasheng w wersji UVK5-8, czyli chyba w sumie najnowsza wersja. Co w nim jest takiego ciekawego? Dlaczego zdobył taką popularność? No głównie dlatego, że łatwo do niego zmienić firmware, napisać swoje własne oprogramowanie i bardzo dużo takich firmware'ów nowych się do niego pojawiło. Ja chcę zrobić teraz te testy na urządzeniu, które jest w wersji fabrycznej i po tych testach też dokonam upgrade'u, zmiany firmware'u na inny, pewnie EG Zoomer to się nazywa, który daje dużo większe możliwości. Natomiast będziemy chcieli sprawdzić, jak to radio się zachowuje przy tym nowym firmware'ze i czy rzeczywiście do pewnych rzeczy się nadaje. Na razie zrobimy wszystkie testy tak jak wcześniej z Baofengiem, czyli pomiar czułości na dwa sposoby i pomiar mocy. Oczywiście troszeczkę tutaj zmienimy zakresy częstotliwości, bo to urządzenie pracuje odbiorczo i nadawczo już w stanie fabrycznym troszeczkę szerzej. Ograniczymy też pewne pomiary z nadajnikiem, które zupełnie są, jak życie pokazało, nieprzydatne. Także zaczynajmy przygotowania. Podłączmy radiotelefon do miernika i zobaczymy. Oczywiście nie trzeba tego wszystkiego tutaj oglądać. Ja to pokazuję, żeby było widać, że rzeczywiście pracujemy na konkretnym urządzeniu, jak to się zachowuje, jak to słychać. Natomiast można przejść do podsumowania, które będzie widoczne w tabelce. Pomiary standardowo, tak jak opisane w odcinku pierwszym tego cyklu. Także jak ktoś chce zobaczyć, jak to jest dokonywane, zapraszam do pierwszej części. Ustawioną mamy blokadę na poziom 1, tryb wąski FM i możemy zaczynać pomiary. Widać już tutaj ekran miernika i tabelę z Excela, do której będziemy wpisywali te uzyskane wyniki. Także zaczynamy. Mamy 50 MHz. Wszystko chyba mamy podpięte. Albo i nie. No. Widać już tutaj, że niby poziom jest na jedynkę tej blokady ustawiony, ale sygnały dużo silniejsze są potrzebne, aby blokada się otworzyła. Także już ten pomiar będzie zupełnie inny. No ale jest to pomiar poziomu otwarcia blokady szumów. Drugi pomiar będzie częstotliwości poziomu granicznego, więc on bardziej nam pokaże. Więc wpisujemy tutaj 0,86 mikrowolta. Zmieniamy częstotliwość i mierzymy dalej. Teraz będzie 70 MHz. Pół mikrowolta. 120. No i szybciutko tu przelecimy. No widzę, że on się przy 120 przełączył chyba w tryb AM, bo radio ma możliwość odbioru w trybie AM. Niestety w tej wersji nieprzerobionej jest to bardzo zniekształcony odbiór, ale nie, chyba
No, co ciekawe, tu się blokada otwiera zupełnie inaczej i chyba ten radiotelefon jest teraz w trybie szerokim. Zaraz zobaczymy. No, oczywiście tryb wide. No i zmieńmy mu na narrow i zobaczymy, jak to się tutaj będzie zachowywało. No przy 120 MHz zupełnie już inaczej to chodzi. No, znamy 0,13 i 140. No i znowu nam się przestawił. Nie wiem czemu. Widocznie ma podział pasm. Specjalnie nie używałem tego radiotelefonu, także jeszcze nie znam jego tutaj możliwości i zasad, jak on funkcjonuje. Zero 12, bardzo ładnie. Podobnie tutaj wychodzi 0,12. Sto 50. Dajmy 0,13, ale było bardzo podobnie. No jeszcze troszeczkę miga. Sto 65. No. Tu już otwarcie blokady jest zupełnie przy innym poziomie. 0,2. Co również pokazuje bardziej na efekt niedopracowania algorytmu, który tą blokadą steruje, bo sam poziom sygnału i taka efektywna czułość wygląda, że jest taka sama, ale to w następnym pomiarze. No, również 0,22. 225. Znowu mamy tryb white. Przechodzimy na narrow. Zero 0,27 mniej więcej. Trzysta. Zero 18. 350.
No i znowu mamy tryb white. Patrząc tutaj, jak się zachowuje, wygląda, że urządzenie lepiej w trybie white chodzi, mimo że już w obecnych czasach wszystko pracuje w trybie narrow, czyli wąskim. Zero 19, 400. No i znowu musimy zmienić tryb. Numer 18. 430. Numer 20. 435. Zero 19. 450. Zero 23. 470. Znowu zmiana. Zero 22. No i 600. Już do tej częstotliwości maksymalnie on nam chodzi. Zero 4. Czyli pomiar progu otwarcia blokady mamy niejako wykonany. Teraz przechodzimy do pomiaru takiego bardziej praktycznego, nausznego, jak ja to nazywam, organoleptycznego, gdzie będziemy patrzyli na minimalny sygnał, przy którym będziemy w stanie odebrać audio. I już mamy radiotelefon przestawiony z otwartą blokadą i zaczynamy pomiary na słuch. Przy 0,12 mikrowolta już słyszymy audio, także jest to poziom taki minimalnej recepcji. 70 mega. No. Tutaj przy najniższym poziomie 0,08 mikrowolta radio nawet już coś odbiera. Także czułość tego typu pomiaru wydaje się bardzo wysoka. Zobaczymy, jak będzie dalej.
120 MHz. No tu również przy poziomie 0,1, no zaokrąglimy na górze do 0,1 i tu też do 0,1. Lecimy na 140. No bardzo ładnie nam to wychodzi, jeżeli chodzi o takie pomiary. No i znowu to samo, jeśli chodzi o takie pomiary praktyczne. 145. Na pewno wychodzi to dużo lepiej niż w porównaniu z Baofengiem. No, tutaj podobnie. Także urządzenie, czułość jako samo taki parametr ma bardzo dobrą. Sto 50 teraz, nie to wstukałem. No i praktycznie to samo przy 150. 165 teraz. To samo. I tutaj bardzo ładnie nam idzie. Widzieliśmy wtedy, jak blokada otwierała się przy różnych poziomach. Natomiast jeżeli chodzi o samą czułość urządzenia, jest ona stała w całym zakresie. 173. No praktycznie ten sam poziom odbioru. 225. No, tu już nie mamy, czyli jest gorzej. A, przepraszam, ustawiłem 255. Nie dziwota. 225. No na pewno jest troszkę słabiej. 0,13, no ale nie jest to wielka różnica. 300. No powiedzmy 0,11. 350. No, również słychać sygnał i zostajemy przy 0,11. 400. To samo można powiedzieć. 0,11. 430. Ten sam poziom, przynajmniej tak na ucho się wydaje. 435. Praktycznie identycznie. 450. Może niewiele słabiej, ale różnica jest prawie niezauważalna. I 470.
tak samo. I 600, czyli końcówka, jaką w wersji fabrycznej ma ten radiotelefon. No tu troszeczkę słabiej. No, dajmy 0,18. Więc dokonaliśmy tych podstawowych pomiarów czułości. No, wyglądają bardzo ładnie, tak jak powiedziałem, w porównaniu z Baofengiem. Jest to kolosalna różnica, przynajmniej tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy efekty, jakie były. W przypadku Baofenga. No, były dosyć zbliżone, aczkolwiek tam zrobiliśmy troszkę mniej tych pomiarów. Na pewno lepiej zachowywał się, jeśli chodzi o otwarcie blokady. I to też nie we wszystkich miejscach. No i samą czułość, no jak widać, na podobnym poziomie. Także mamy dwa podobne odbiorniki. Teraz przejdziemy do pomiaru mocy w tych miejscach, w których to radio nadaje, czyli od 137. Dokonam tylko pomiaru mocy na wysokim poziomie. Nie będziemy na razie bawili się w te małe poziomy. Zobaczymy, ile maksymalnie z tego radia. Tutaj przy zasilaniu bateryjnym, w porównaniu do poprzedniego pomiaru, było wykonywane na zasilaniu z eliminatora baterii. Teraz jest bezpośrednio na zasilaniu bateryjnym i zobaczymy, jak to urządzenie chodzi. No już przepięliśmy miernik na pomiar mocy i sprawdzamy po kolei, jaka moc wychodzi z urządzenia. Częstotliwość 140 MHz. 4,2 W. 4,2. 145. 4,3. Nie ma tego zjawiska, jakie było przy Baofengu, że moc po chwili podskakiwała. Spadała chyba, nie pamiętam, ale był taki dziwny efekt na Baofengu. 150. 4,6 rośnie. 165. Jeszcze raz. 165. 4,5. Widzimy dobrze, częstotliwość tu jest w tym urządzeniu. Baofeng był bardziej odstrojony. I 3. I teraz pomiar poza pasmem. Tutaj zobaczymy, ile mocy wychodzi z urządzenia, co nie oznacza, że ta moc wychodzi na tej częstotliwości. To zrobimy na końcu, kiedy przeanalizujemy na analizatorze widma, jak wygląda sygnał wychodzący z tego radiotelefonu. 225. O, ale już widać, że to jest 0,16 W. 300. Czyli to już są jakieś szczątkowe. No tu troszkę więcej. 0,86. 350. No tu już rośnie nam 2,3. I 400 już powinno normalnie chodzić. To już jest w paśmie użytecznym. 4,1. Czyli wszystko jest ok. 430.
4,5, bardzo ładnie. 435. 4,5. 450. 4,4 i 470 jeszcze w paśmie. 4,1, no widać, że nam spada. I teraz 600 mega, czyli zupełnie poza pasmem, ale zobaczymy. No, 67 mW. Będzie 001. 007, przepraszam, 007. No coś tutaj. Bo nie zmieniłem tutaj, dobrze, 007, a tutaj nic nie ma. Czyli tak wyglądają pomiary mocy i czułości na fabrycznym urządzeniu. Zaraz przejdziemy do pomiarów odporności, w ten sam sposób robionych jak na Baofengu, i obejrzymy widmo tego sygnału. Także za chwilkę wracam, muszę przepiąć tutaj wszystkie urządzenia i konfiguracje i będziemy patrzyli dalej, jak to urządzenie się sprawuje. I już jesteśmy w trybie pomiaru odporności odbiornika. Przekonfigurowaliśmy urządzenia. Widać już inną tabelkę i zaczynamy pierwszy pomiar w paśmie VHF. Częstotliwość odbiorcza 145 MHz, częstotliwość zakłócająca 10, poziom sygnału głównego minus 100 dBm. Wszystko jest opisane w pierwszej części tego cyklu i zaczynamy pierwszy test. Przepraszam, nie jest włączony generator. Pierwsze co widać, że już przy poziomie minus 90 już ten odbiornik zareagował, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem. Minus 10. Minus 10. Odcięcie i 30. Minus 15 i odcięcie. 60. Minus 13. I 90. Minus 11. Jak porównamy z Baofengiem, to już widzimy, że zupełnie się inaczej zachowują te urządzenia. 120. Minus 15. 140, czyli już w paśmie użytecznym.
minus 15, ...144, czyli tuż obok częstotliwości odbiorczej. No, minus 19. To 46, czyli za częstotliwością odbiorczą. Minus 19, to samo damy. 150. Oddalamy się. Jeszcze raz. Minus 17. 165. Ejejejejej. Minus 11. 174. Minus 12. 250. Minus 10. 300. Minus 10. 350. Minus 11. 400. Minus 10. 420. Minus 10. 433 pominiemy. 437. Minus 10. 445. Minus 10. I ostatnie 460. Również minus 10. Mamy pomiar na VHF-ie. Za chwilę zrobimy ten sam pomiar na
UHF-ie. No już mamy przepięte wszystko na pasmo UHF i zaczynamy te same testy. Tak szybciutko je spróbujemy zrobić. Dziesięć. Oczywiście minus. Dwanaście. Również 12. Nadal 12. Dalej zostajemy przy 12. Dalej 12. No, widać tutaj bardzo stabilnie to idzie. Ominiemy 144, wejdziemy od razu w 146. No, praktycznie to samo. Te niewielkie różnice nie wpływają istotnie na ocenę całego urządzenia. Dalej 12. 165. No i nadal 12. No tutaj bardzo praktycznie stabilnie to urządzenie się zachowuje. Czyli w ten sam sposób można powiedzieć odcina wszystkie niższe częstotliwości. No i też można uznać minus 12. Oczywiście jak ktoś tutaj ogląda, widzi jak się to radio zachowuje w czasie zwiększania tego sygnału zakłócającego i w różnych miejscach różnie. No tu uznajmy, że nawet minus 11. Słychać, że radio już inaczej chodzi przy tym sygnale. Minus 10 dajmy. Zupełnie inaczej w paśmie UHF to się zachowuje. Nadal minus 10. No to już mamy minus 20, no ale jesteśmy dużo bliżej pasma. Minus 17, tu się poprawiło. No i teraz w samym sąsiedztwie. No widzimy, jest ciekawe zjawisko, że zjeżdżamy z sygnałem, znaczy podnosimy minus 29, 28, 27, jeszcze słyszymy.
26, 25. Minus 21 nadal słyszymy. I przy minus 19 jest tak jakby skokowy spadek. No ale uznamy minus 20 w przypadku 433 i 437. Minus 18. 445. Minus 13. No już jesteśmy dalej. I 460. Na tym ten test zakończymy. Minus 12. Więc mamy pełen komplet wyników pomiarów dla pasma UHF. Dla tych, co oglądali wcześniejszy film, można porównać z Baofengiem, zobaczyć, jakie są różnice. Potem będą inne urządzenia i będzie można na nie patrzeć. Teraz znowu przepnę konfigurację i sprawdzimy widmo sygnału na tych częstotliwościach, na których one nadaje, jak to wygląda w rzeczywistości i co to naprawdę jest warte, te nadawanie i czy powinniśmy z tego urządzenia nadawać gdziekolwiek, zarówno w paśmie, jak i poza pasmem. No i jesteśmy teraz w trybie analizatora widma i zobaczymy, jak wygląda widmo nadawane z tego urządzenia. Przelecimy tutaj sobie na małej mocy na razie, żeby zobaczyć, w jakiej to skali wszystko wygląda. 137 MB. No, mamy prawie plus 35 dBm, czyli by się zgadzało. To jest rzędu tam 1,5 W. I pierwszy prążek to jest druga harmoniczna, jest minus mniej więcej 17. No, w granicach 50 dB różnicy. No, jest to troszeczkę według mnie za mało. Nie odbiega to od Baofenga. 145 MB. Bardzo podobnie. 150. Prawie to samo. 160. Przelecimy sobie tak szybciutko. Niewielka różnica. 170. 180, czyli wychodzimy poza pasmo. No już widzimy, że charakter tych prążków się zmienił. 100. I tu była duża moc w tym momencie. 190. Cały czas teraz jesteśmy na dużej mocy. Już nie będę zmieniał. Chodzi o pokazanie, jak wyglądają. Cały czas mamy mniej więcej to samo. Przy 200 megach, przy 220. Przy 220 już można zauważyć, że moc plus 35 dBm zmniejszyła się na plus niecałe 25, czyli to są już rzędu 100 mW te moce. No i różnica w prążkach sięgnęła 35, także już w tym przypadku radio bardziej sieje niż nadaje cokolwiek. Zobaczmy na 250. No tutaj już nie wiadomo, co to z tego radia wychodzi. Nawet poniżej tej częstotliwości mamy dziwne rzeczy, jest różnica, niby minus tam 55 dB. No ale moc już jest w granicach plus 10 dBm. Są dziesiątki miliwatów w tej chwili. Pójdźmy na 300.
No tu już moc nam wzrosła, ale pierwszy prążek jest prawie tej samej mocy. No troszeczkę, rzędu 10 dB mniejszy niż podstawowy, także tragedia. 350. No prawie to samo. W dziwnych miejscach prążki. Druga harmoniczna bardzo mocna. 400, czyli już pasmo użyteczne. No tu już widzimy zupełnie inny rozkład. No ale różnica jest między sygnałem a użytecznym a pierwszą harmoniczną rzędu 45 dB. No nie wiem, jak to radio spełnia normy. 450. No tu już mamy troszeczkę więcej, rzędu 50, ponad nawet 50 dB, ale znowu druga harmoniczna jest wyższa. I dajmy powiedzmy 490. No, tu radio najlepiej chodzi, można powiedzieć, na 490 MB. Moc jest pełna, 35 dBm, czyli około 4 W. Pierwszej harmonicznej praktycznie nie ma, za to jest druga na poziomie minus 55 dB, czyli dosyć dobrze. Dajmy 520. No, tutaj to już mocy prawie nie mamy w tym radiu. 560. No to już jakieś dziwne rzeczy, aczkolwiek mocy mamy około 100 mW. Ale bardzo mocno sieje te radio. 570. No ten sam efekt. 580 i 590. Cały czas to samo. I 600. To samo. 610 nam prawdopodobnie nie przyjmie. Tak. Więc jak widzimy, te radio, jeżeli chodzi o nadawanie, zachowuje się już poza pasmem praktycznie nie do użytku. Zobaczymy, jak będzie to się zachowywało po zmianie oprogramowania, zwłaszcza że wtedy teoretycznie te radio może chodzić od 25 MHz nadawczo. No jest to bardzo ciekawe, co tak naprawdę z tego radia będzie wychodziło i do czego ono się nadaje. Także to tyle w tym teście, dosyć długim, ale mam nadzieję, że pokazał wiele ciekawych rzeczy. Niebawem to samo po zmianie oprogramowania. Także zapraszam do oglądania, zostawiania komentarzy, lajkowania, subskrybowania, składania propozycji, co byście chcieli zobaczyć, jakie pomiary, jakich urządzeń, a będę starał się to prezentować. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do